Back in 2012, I invited my friend Czesław Mozil for a tour of Ukraine, a place which at the time my band used to frequently play. I made a little documentary from the trip back then, but never published it because in some moments it's kind of cringeworthy, but I thought I'd take my chances and show it to the Kult America audience. You'll see how I looked back in the day, and I hope you guys enjoy. So subscribe to Kult America and stay tuned. Jedenasty 50. I will make it. You made it. Yeah. Poznałem Czesława w 2010 roku i szczerze mówiąc nie wiedziałem, kim on tak naprawdę jest. Później dowiedziałem się, że gra na akordeonie. To był niesamowity zbieg okoliczności, ponieważ potrzebowałem akordeonisty do nowego albumu. Tak rozpoczęła się nasza znajomość. Czesław był na tyle uprzejmy, że pojawił się gościnnie na moim albumie A Voice from the Mountain. Jak się później dowiedziałem, w tym samym czasie, gdy materiał z A Voice from the Mountain został opublikowany, Czesław stał się wielką gwiazdą telewizji. Zawsze był skromny, zawsze był dla mnie życzliwy i prawdę mówiąc otworzył mi drzwi do polskiego showbiznesu. Przyczynił się do tego, że przeprowadziłem się do Warszawy i zacząłem program radiowy. W głębi duszy czułem, że mam u niego dług wdzięczności. Czesław jest synem emigrantów. Jego matka jest Polką, a ojciec Ukraińcem. Miałem szczęście zagrać na Ukrainie kilka koncertów i dzięki nawiązanym wówczas znajomościom byłem w stanie zorganizować krótką trasę koncertową dla Czesława. Czesław był tym bardzo podekscytowany, ponieważ zawsze chciał zagrać dla rodaków swojego ojca, na ich ziemi. Miał już okazję podróżować po Ukrainie, ale jest wielka różnica pomiędzy odwiedzeniem jakiegoś miejsca, a zagraniem tam koncertu. Nigdy nie zapomnę momentu, gdy przybyliśmy na Ukrainę. Siedzieliśmy przy stole z naszym promotorem Markijanim, który wyglądał jak potężny słowiański mężczyzna, jak jakaś bestia. Rozmawiam z nim, próbujemy ustalić różne aspekty trasy, a obok mnie siedzi jedna z największych postaci polskiej sceny muzycznej. Jakby się nad tym zastanowić, jak w ogóle znalazłem się w takiej sytuacji, dla mnie jako Amerykanina było to dosyć zabawne. Drugiego dnia nasz gospodarz zaproponował, żeby Czesław przyszedł do studia telewizyjnego na wywiad i może na krótki występ. Czesław był pełen entuzjazmu. Kiedy dotarł do studia, otoczyły go światła i kamery telewizyjne. Obudził się i dał koncert. Dziennikarka prowadząca program nie wiedziała o nim za dużo. Zanim zaczęli filmować, mówiła: tak naprawdę nie znam tego człowieka, ale mówią, że jest grubą rybą w Polsce, więc zróbmy to. Czesław zdawał się tym nie przejmować. Było wiele takich momentów, kiedy można by się spodziewać, że coś ugodzi Czesława ego, ale jego ego jest gdzieś daleko, za oknem, a on jest wciąż tym skromnym artystą, na jakiego wygląda. To był doskonały tego przykład. Wyciągnął swój akordeon i powiedział do kamer i dziennikarki, że szuka ukraińskiej żony. I zaczął śpiewać. To był świetny występ. Nie wierzę, że dziennikarka albo te kilka tysięcy ludzi przed telewizorami zrozumiało jego język, ale wyczuli jego charyzmę. So there was a boy and there was a girl, and if they could, they would leave this world. They tried a lot to give it a shot, and so one day they flew, and watch them now walk hand in hand. They managed somehow their own promised land, and watch them now walk hand in hand. They managed somehow
They are on promised land and you say that boy talk to this girl. Ojciec z Lwowa spotkał Polkę, tata z Lwowa spotkał Polkę do Polski, potem do Danii. A chodził do Kanady, ale nie udał się plan. Chyba dobrze. Bardzo dobrze. Jedna z rzeczy, które najbardziej fascynują mnie w Czesławie, to fakt, że jest z Polski, ale tak naprawdę z Polski nie jest. Ma też ukraińskie korzenie, chociaż wydaje się, że nie ma wiele wspólnego ze swoim pochodzeniem. Jego kolega z zespołu, Duńczyk, powiedział mi, że Czesław jest bardzo dobrze zasymilowany, ale można zorientować się, że nie jest rodowitym Duńczykiem. Fakt, że jego umysł jest rozpięty pomiędzy 3 narodowościami i językami, to dla mnie szaleństwo, ale jest też częścią tego, co czyni go wyjątkowym. Miło było zagrać, ale to było dziwne. To była dziwna forma koncertu. Czujesz, że cię nie zrozumieli? Zrozumieli, ale nie wiem, czy im się podobało. Zaskoczyło mnie, że Czesław martwił się o rzeczy, o które mógłby martwić się amatorski wokalista. Czy ludzie przyjdą? Czy koncert im się spodoba? Tak samo jak w czasie wywiadu w studiu telewizyjnym, gdy wyszedł na scenę, był w swoim żywiole. Chciałbym być taki i chciałbym, żeby było więcej takich muzyków. Z innej strony są momenty, gdy Czesław nie jest taki potulny, a nawet jest przerażający. Stałem z tyłu sali podczas koncertu i słyszałem rozmawiających ludzi. Tak naprawdę rozmawiali o Czesławie. Wydaje się, że widownia nie rozumiała do końca, że występ Czesława solo to więcej show niż koncert, porównywalny do mszy lub jakiegoś szalonego misterium. A on podbiegł na tyły sali i skonfrontował tych ludzi. Pierwsze 3/4 koncertu były bardzo źle zrozumiane. Atmosfera na sali była napięta i niezręczna. Sytuacja poprawiła się pod koniec, gdy Czesław zaczął śpiewać z akordeonem i tańczyć do playbacku. Myślę, że gdy trunki zaczęły działać, widzowie byli w stanie ogarnąć ten szalony, chaotyczny występ w języku, którego nie rozumieli w 100%. I kupili to. Lwów kupił tę nowość, jaką jest Czesław Mozil. Into the novelty that is Czesław Mozil. Czesław ma małą obsesję na punkcie wojny pomiędzy Krakowem a Warszawą. Słyszałem wiele rzeczy na ten temat, ale jeżeli chodzi o rzeczywisty odbiór krakowiaków w Warszawie i warszawiaków w Krakowie, nie widzę, żeby był jakiś szczególny konflikt. Jednak wydaje się, że Czesław ma głębokie, osobiste spięcie z Krakowem. Wszędzie są artyści. Oni, każdy jest artystą. Ja musiałem z Krakowa ucieknąć przez tych wszystkich artystów, którzy gadają. Oni gadu, oni mówią, a ja napiszę. O, ta Warszawa, folk Warszawa, my więcej artyści w Krakowie, my. Jak ja idę na nocne miasto w Krakowie, ja muszę się pić. A ja się wychowałem na podwórku. Ja potrafię skrzywdzić człowieka, ale ja tego nie robię. Nigdy nie powiedział nic, co by potwierdziło moje przypuszczenia, ale myślę, że w Warszawie ma większe perspektywy, żeby wykorzystać wszystkie aspekty i możliwości show biznesu. Bez ludzi, którzy kurczowo trzymają go za kostki i ciągną w dół. Po pierwszym koncercie Czesław spędził trochę czasu ze swoją ukraińską rodziną.
Muszę przyznać, że czułem się wyjątkowo, widząc to wyczekiwane spotkanie rodzinne zaraz po udanym debiucie muzycznym Czesława. Zgodnie ze słowiańską tradycją i tendencjami, alkohol był obecny przez cały wieczór. Czesław z chęcią przystał na tę tradycję. W drodze powrotnej do mieszkania postanowił przespać się pod miejską ławką. Wtedy wystraszyliśmy się wszyscy. Byliśmy pewni, że będziemy aresztowani, ponieważ wokoło było pełno milicjantów. Czesław w ogóle się tym nie przejął, nie dbał o to. Następnego dnia spodziewałem się, że zobaczę skacowany wrak człowieka, ale ku mojemu zdziwieniu on był radosny jak skowronek. Jeżeli prawdą jest, że alkohol jest taką mocną tradycją w Ukrainie i Polsce, Czesław w pełni kultywuje tę tradycję. Czesław, czy picie i imprezowanie zawsze poprawia ci humor? O nie, nie imprezowanie, ale imprezowanie z fajnymi ludźmi. Wczoraj było naprawdę fajnie. Gdyby to była zła impreza, nie miałbyś dobrego humoru. Ale było tak dobrze. Bożena była taka słodka i moja kuzynka, moja siostra była piękna i słodka. Było miło. Jestem pod wrażeniem. Bożena powiedziała, że ja wyglądam na bardziej skacowanego od ciebie, a nie wypiłem nawet kropli alkoholu. A ty po prostu wstałeś jak to się mówi po polsku? Radość? Tak, tak. Czytam teraz o sobie artykuł w gazecie. To zawsze jest miłe, gdy budzisz się rano i czytasz o sobie artykuł. So it's always nice to wake up in the morning and read about yourself. Trzeciego dnia spakowaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy do Tarnopolu. To piękne miasto. Zagrałem tam 2 koncerty w przeszłości i byłem bardzo ciepło przyjęty. Gdy dotarliśmy na miejsce, Czesław był pod wrażeniem atmosfery w klubie. Poprosił, żeby odłożyć kamerę, ponieważ chciał się naprawdę zrelaksować i odpocząć. Jednak w głębi serca byłem zaniepokojony tym, jak Czesław może być tutaj odebrany, ponieważ było to dalej od Lwowa. W tym momencie byliśmy w prawdziwej Ukrainie. Moje obawy potwierdziły się. Wiele osób nie zwracało uwagi na koncert. Po prostu rozmawiali, barmani miksowali napoje, był gwar. Przez pierwszą połowę koncertu Czesław był dość zestresowany, ale tak jak poprzednio, na koniec zaimponował wszystkim. Ten człowiek wie, jak obracać okoliczności na swoją korzyść i dlatego odniósł sukces. On jest lunatykiem. Zakończył w ten sam sposób jak w Lwowie, z playbackiem, co było bardzo teatralne, bardzo dramaturgiczne. I na sam koniec dla tych wszystkich ludzi w klubie stał się po prostu bohaterem. To nie są widzowie, którzy znali go z X-Faktora. On ich zdobył swoim występem. Czesławowi na tym zależało i to bardzo ważne. Jeżeli można powiedzieć, że czyjś nieudany koncert był fajny, Tarnopol był fajny. Po występie zapakowaliśmy się do busa i wyruszyliśmy w drogę, by dotrzeć na kolejny koncert. Tym razem na festiwal Tu Stan, odbywający się przy granicy ukraińsko-węgierskiej. Droga na festiwal była atrakcją samą w sobie. Mówię tu o kałużach tak dużych, że mogłyby poważnie zniszczyć samochód. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że stoimy w gigantycznym korku i nie mieliśmy innego wyjścia, jak wysiąść z samochodu i ciągnąć nasze sprzęty ze sobą. Wielu muzyków, z którymi podróżowałem w przeszłości, zachowywało się jak beksy, gdy musieli przejść krótki dystans, niosąc swoje instrumenty. To było pocieszające zobaczyć, że nie zawsze musi tak być. Gdy dotarliśmy na scenę, Czesław wyglądał na zmartwionego. Powiedział mi, że sprzęt na scenie wygląda i brzmi beznadziejnie, a akustyk nie ma większego pojęcia o tym, co robi. Zapewniałem go, że będzie dobrze, że wszystko będzie ok.
Było tam kilka tysięcy ludzi i po raz pierwszy w Ukrainie czułem pełne zaangażowanie ze strony publiczności. Fakt, że Czesław zagra na festiwalu Tustan, był dobrze wypromowany i wiele osób orientowało się w tym, kim on jest w Polsce. Mieliśmy wrażenie, że przed Czesławem zaplanowany jest jeszcze inny występ, ale zespół, którego się wszyscy spodziewali, miał kłopoty z dźwiękiem podczas próby. Postanowili więc zagrać po Czesławie. Wszystko skumulowało się w jednym momencie. Zanim zdążyłem cokolwiek zrobić lub porozmawiać z organizatorami, pomocnicy wnieśli sprzęt Czesława na scenę. Czesław powtarzał: nie chcę teraz grać, nie jestem gotowy, nie mogę. To było zrozumiałe, ponieważ nie miał czasu na przygotowanie się techniczne i mentalne, żeby wskoczyć na scenę i po prostu zagrać. Ale speaker powiedział to, co powiedział i stało się. Stałem bezradnie na boku sceny, nie miałem żadnego wpływu na przebieg zdarzeń. Sprzęt był już podłączony. Czesław stanął, gotowy do zagrania, a ja trzymałem kamerę i czułem, że nic już nie mogę zrobić. Na domiar wszystkiego Czesław nie mógł się dogadać z akustykiem i zaczął na niego krzyczeć. Ale na koniec okazało się, że ten występ był po prostu wspaniały. Widziałem go, jak śpiewa dla tych pięknych słowiańskich ludzi, którzy mają taką samą krew jak on. Poczułem po prostu szczęście. Byłem wdzięczny, że mogłem się do tego przyczynić, że miałem okazję być odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu, żeby połączyć tych ludzi ze sobą i przyczynić się do tego, że Czesław mógł poczuć swoje korzenie jeszcze głębiej. Czułem dumę i wdzięczność. Chociaż nie mogłem tego zrozumieć, jak Amerykanin mógł wylądować w takiej sytuacji. Stałem pod skałą i patrzyłem na piękne, tańczące pary młodych ludzi. Widziałem, jak Czesław na scenie też tańczy. Po prostu jak Czesław. To był jeden z tych momentów, których się nie zapomina. Dla mnie było to szczególne doświadczenie, również z tego względu, że udało mi się zamknąć rozdział w moim życiu, gdy współpracowałem z Czesławem i polegałem na jego promocji i radach. Ten rozdział jest już zamknięty i cieszę się, że zakończyłem go w tak wyjątkowy sposób. Wielkie z góry podziękowania za wszystkich muzyków, jaką słuchałem i dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szczęśliwy.